Klimat w grach RPG to szczególnie ważny czynnik, ale czy to prawda, że w Gothicu jest nieziemski? Dzisiaj spróbuję ocenić pod tym kątem całą grę. Nie będzie to jakaś wnikliwa analiza, a raczej taka prosta rozkminka związana z odczuciami towarzyszącymi mi podczas przechodzenia gry. W tyle będzie sobie biegał bezimienny, bo pokazywanie wszystkich rzeczy, o których mówię, zajęłoby mi rok. Ale najpierw, dzięki za wsparcie Kremowy Tadeusz, dziękuję, Nekropolia, pozdrawiam. Po pierwsze, warto by było wspomnieć, co wpływa na poziom tej całej klimatyczności. Tyle się o tym gada, jaki to w Gothicu jest klimat, ale co to w ogóle znaczy? Ostatni raz używałem tego słowa z 10 lat temu na mojej pierwszej czy drugiej imprezie. Panujący klimat definiuje, jak będziemy się czuć w danej lokacji czy ekipie. Czasem może być to gęsty klimat i możemy odczuwać dyskomfort, a w innych miejscach za to będziemy czuć się swojsko niczym w domu i pozwolimy sobie na relaks. Prawdą jest to, że w dużym znaczeniu wpływ na to ma ogólne udźwiękowienie. Nawet w najciemniejszych katakumbach, gdybyście usłyszeli remix Silence 2020, to nie czulibyście żadnego stresu. Muzyka jest pierwszym czynnikiem, jaki przychodzi mi do głowy co do ocenienia klimatu panującego w Gothic 1. Co by nie mówić o tej dwudziestokilkuletniej grze, to stale zmieniająca się w niej muzyka w zależności od tego, gdzie jesteśmy i co robimy, powoduje, że każde miejsce wydaje nam się być unikatowe. Soundtrack w Gothicu jest fantastyczny, choć oczywiście jest jednocześnie prosty. Przywołuje masę emocji, jednocześnie nie wybuchając nam w uszy, a w magiczny sposób przedstawiając nam ciężkie realia górniczej doliny pod barierą. Nawet gdy wyciągniemy sobie dane utwory do słuchania w tle podczas nauki albo odpoczynku, to będziemy odczuwać pewną satysfakcję. Szczególnie wtedy bez towarzyszących dialogów usłyszymy wszystkie szczegóły zawarte w soundtracku do pierwszej części Gothica. Nawet gdybym nie opowiadał o nim, tylko o czymś innym, nie wstydziłbym się używać tej muzyki w tle. Ktoś gra na lutni przy ognisku i słychać te całe brzdąkanie. Ktoś inny smaży fajkę wodną i też zostało to wyszczególnione. Plusem jest to, że nie tylko soundtrack zasługuje na pochwałę, ale także zaangażowanie aktorów głosowych. Osoby pracujące nad głosami były chyba najlepszym wyborem do danych postaci. Gdy posłuchamy kopaczy, to będziemy czuli, że są naprawdę zmęczeni obecnym stanem życia. Gdy ktoś będzie chciał nas zaatakować, to powie nam coś w agresywnym stylu. Emocje włożone w słowa kolonistów powodują, że naprawdę czujemy się częścią tego świata. Pogaduszki sprawią, że chociaż NPC-ów jest niewiele i w grze dochodzi do klonowania gęb, to będziemy mieli wrażenie, że kolonia żyje. Zdarzy się tak, że jakiś Nyras czy Ballukor nas trochę rozśmieszą tymi swoimi krzykami, ale jakby się nad tym zastanowić, to faktycznie brzmieli jak jacyś fanatycy. Gdy będziemy chcieli się gdzieś dostać bez pozwolenia, to zatrzymujący nas strażnik da nam króciutko do zrozumienia, że robimy błąd. W Gothicu 1 występują również elementy, z których zrezygnowano w kontynuacjach, takich jak darcie się kolonistów na nas, byśmy zeszli im z drogi. To memiczne, no i zdarzy się tak, że dźwięki występujące w grze później usłyszymy w jakimś filmie, bo były brane z ogólnodostępnej bazy. Naturalnie nad tym, w której części Gothica jest najlepsza muzyka, można dyskutować godzinami. W każdej z tych części muzyka robiła robotę, szczególnie w trójce, lecz oceniając samą pierwszą część również jestem w stanie dać wysokie noty za klimatyczny soundtrack z uśmiechem na twarzy. Myślę, że gdyby nie irytujące, miejscami błędne, na spokojnie mógłbym ocenić udźwiękowienie na 10, ale zdarzy się tak, że ktoś nam się wydrze w słuchawkę, a pasek odpowiadający za efekty gry i dialogi jest ten sam, co jest sporym minusem i trzeba o tym pamiętać. Trochę odbiera to klimatu, gdy wkręcimy się w walkę z kimś, a usłyszymy, jak za murami obozu czai się na nas ścierwojat albo jakiś inny łepek, nie załapał, że akurat mamy solówkę i się drze, żebyśmy schowali broń. Muzyka powoduje jednak, że byle przejście lasu zmusi nas do rozglądania się dookoła, nawet gdy już nasz bezimienny będzie mocny. Dlatego myślę, że postawienie plusika przy klimatyczności udźwiękowienia jest jak najbardziej na miejscu. Obozy to miejsce, do których musimy trafić i bardzo możliwe, że po wyborze konkretnego obozu z 3 w kolonii spędzimy w nim najwięcej czasu. Oczywiście są patenty, w których nie musimy w ogóle dołączać do żadnej gildii i możemy w ten sposób i tak przejść grę, ale idąc normalnym torem, nawet nie robiąc głównej fabuły, tylko powiedzmy kręcąc się po kolonii, prawdopodobnie zdarzy nam się po prostu spędzać czas w którymś z obozów. No bo powiedzmy sobie szczerze, kto tak nie robił, kto nie chował się w beczce, nie siadał na ławce albo nie jarał mroku północy z chłopakami z nowego obozu. Kto nie stawał bez celu koło NPC-ów, by się wtoczyć w panujący tam klimat. Obozy to również po części aspekt wizualny, bo sam wzrok dostarczy nam wielu cennych informacji na temat danego miejsca. Możemy również kierować się tym, jakie w obozach panują kasty, czy jakie ubiory będziemy mogli nosić, dołączając do danego obozu. Klimaty są różne w zależności od tego, który obóz sobie sami wybierzemy. Na bagnach będziemy czuli się dziwnie, choć przyjemnie. Przygrywać nam będzie muzyczka bliska plemiennej, odgłosy wody, towarzyszyć nam będzie dym z przypalonego skręta, a świry z sekty będą odbębniać te wszystkie swoje rytuały. Szybko zrozumiemy to, jak ciężkie musi być zbieranie bagiennego ziela przy towarzyszących krwiopijcach i ogromnych błotnych wężach.
Przebywaniu w obozie towarzyszyć będzie ciekawość, gdy będziemy wspinać się po drabinie na wyższy poziom kondygnacji oraz długa cisza wynikająca z tego, że nowicjusze nie zawsze, choć często, więcej słuchają niż mówią. O klimacie obozu na bagnie można powiedzieć przede wszystkim to, że jest niepowtarzalny, bo naprawdę już nigdy więcej nie trafimy do takiego miejsca przechodząc sagę Gothic. Możemy odwiedzić bagna w Jarkendarze, no ale nie będzie to tak klimatyczne i magiczne miejsce jak obóz z jedynki. Czuć, że ten obszar pchnięty został religią. To, że faktycznie będący tam ludzie, by dostąpić wizji lub móc pobierać nauki u guru, pracowali kilka ciężkich lat. Będąc w obozie mamy wrażenie, że ci ludzie są trochę niepoważni, ale przez długi czas rozgrywki nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, czy to co mówią o śniącym to prawda, czy nie. I ciekawi nas tajemnicze bóstwo oraz to, czy do nas również odezwie się śniący, gdy dołączymy do sekty. To obóz, który utrzymał dar wyjątkowej magii runicznej, która nie była znana do tej pory w Królestwie Myrtany. Jednocześnie miejsce, gdzie wojownicy w służbie śniącego potrafią świetnie walczyć. Przez cały pierwszy rozdział niedostępny będzie dla nas jaśnie oświecony Iberion, zamknięty w tajemniczej świątyni, na placu posiadającym małe obeliski z orkowymi znakami i jest to jedna z bardziej fajnych rzeczy, jakich możemy doświadczyć w całej sadze. Pierwsze wrażenie, jak i klimat tego miejsca są po prostu nieziemskie. W starym obozie zobaczymy zmęczone życiem smutne twarze kopaczy, stręczonych przez strażników, cieni spędzających cały czas na pogaduszkach, a przyjemna muzyka będzie powodować, że nie będziemy odczuwać tego przemijającego czasu. Można zauważyć to, że stary obóz poddał się obecnej sytuacji i zaakceptował dożywocie pod barierą. Bieda i mierność aż piszczy, ludzie jedzą chrząszcze, gdzie przywódca w zamku zajada się jedzeniem prosto od osobistych kucharzy. To tutaj na targowisku zobaczymy, że kolonia naprawdę żyje. Każdy napotkany NPC ma coś do powiedzenia. Nie brakuje tu zarówno szumowin, jak i ludzi z godnością. To, co kojarzy mi się z największym obozem, to niewielkie chatki oraz strażnicy na drewnianych murach, pilnujący porządku w zewnętrznym pierścieniu. Zamek, który przez długi czas wydaje się być fortyfikacją nie do zdobycia oraz fakt, że aby się do niego dostać musimy kombinować. Magnaci mieli smocze jaja stawiając się królewskiej gwardii i wymagając od króla pertraktacji. Nie wszystkie decyzje Gomeza były odpowiednie, ale trzeba przyznać, że aby wywołać bunt z innymi towarzyszami, będąc ubrany i uzbrojony jak kopa, trzeba mieć nie lada odwagę. Również te jego działania i to, że nie można od tak sobie wparować na rozmowę z nim niczym z jakimś władcą, powoduje, że prosty klimat staje się trochę uzależniający. Wieczorem chce się iść na arenę z innymi obozowiczami, których smutne i zmęczone twarze trochę rozumiemy, jednak jak się okazuje nic się tam nie dzieje. To największe oszustwo, jakiego dopuścił się na nas Skati, a zdarzyło mi się tam czekać dobę czy dwie, aż odbędzie się jakaś walka. Wszyscy szanują Gomeza lub oficjalnie boją się przyznać do innego zdania, a my możemy mieć udział w jego przekrętach przez długi czas fabuły gry. Opowiadając o starym obozie nie sposób byłoby nie wspomnieć o magach ognia i ich małej tajemniczej siedzibie. Jeśli zdecydujemy się zostać magiem, to samo przywitanie spowoduje, że będziemy czuć się epicko. Klimat tego miejsca zachęci nas do udawania, że nasz bezimienny czyta jakieś starożytne księgi lub korzysta ze stołu alchemicznego jak prawdziwy mag, nawet jeżeli bez modyfikacji okaże się, że mamy jedynie puste animacje. Dziwne znaki na ścianach i czarowanie magów to coś pięknego. Mamy tutaj namiastkę tego, co zobaczymy dopiero w kontynuacji, jeśli zdecydujemy się dołączyć do klasztoru Inosa. W nowym obozie klimat buduje to, że jest zbudowany w wielkiej skale, duże pole ryżowe oraz oczywiście karczma na jeziorze. Tutaj każdy dba o siebie. Już chory na placu wymian wspomina, że mamy szczęście nie trafiając na ludzi z nowego obozu. Nikogo nie interesuje to tak naprawdę, że ostatnio straciłeś zęby w bójce. Liczy się honor i umiejętność, szczególnie w zakresie złodziejstwa i walki. Znaczna część obozu zamieszkiwana jest przez bandytów, którzy kradną towary z zewnętrznego świata prosto z rąk strażników starego obozu. Ten wyjątkowy obóz podzielony jest na dwie części między typowymi szumowinami, a najemnikami broniącymi magów oraz wielkiego kopca rudy. Czasem można odczuć wrażenie, że trudno o akceptację wśród innych kolonistów w obozie, lecz jednocześnie jedynie w nowym obozie, zgodnie z tym co mówią napotkani NPC, czujemy prawdziwą wolność. Muzyczny motyw w obozie jest świetny, a ryżówka Silasa z kolegami takimi jak Cifer czy Mordrak smakuje jeszcze lepiej. Obóz jest teoretycznie najbiedniejszy ze wszystkich, bo cała wydobyta ruda trafia do kopca, w związku z czym nie mamy nawet tam konkretnej kuźni. Mimo wszystko tutaj również panują jakieś zasady, nie jest to obóz tak zorganizowany jak stary obóz czy obóz na bagnie, a mimo tego nie dostaniemy się na wyższą część jaskiń do magów bez podania hasła. Przywódca obozu Lee potrafi sam o siebie zadbać, bo to jest świetny wojownik, więc nie musi chować się za plecami żadnego ze strażników. Klimat, który będzie w obozie, obudzi w nas niepewność, zmusi nas do zachowywania na wodzy nerwów i nierzadko wykorzystania naszych pierwotnych instynktów wśród ludzi, którzy swoimi charakterami pasują świetnie do ogromnego więzienia. Tak właśnie zachowywaliby się bandyci, którzy uciekli strażnikom. Cały dzień nic by nie robili, poza kombinowaniem, jak mogą zarobić, a się przy tym nie narobić. W każdym obozie mamy inne zbroje i niestety poza nowym obozem nie jesteśmy w stanie zdobyć wszystkich, chyba że będziemy kombinować z zaklęciem kontrola. Mimo tego ubrania te generują odpowiedni klimat, no bo jednak łatwiej jest podkreślić ciężkie życie kopaczy, gdyż są ubrani w mizerne szmaty i ciekawie jest opowiedzieć o sekcie wierzącej w pseudobóstwo, gdy jej członkowie będą nosić dziwne znaki czy amulety.
Co by nie mówić o konkretnych obozach, to ich klimatyczność przebija najwyższe możliwe formy. Każdy obóz jest charakterystyczny. Nie są to lokacje po prostu aby były. Ich definicje, których zasłyszymy od innych kolonistów, powstały oparte o to, co rzeczywiście się w nich dzieje. Myślę, że Gothic od najmłodszych lat uczył nas, czym jest klimat, właśnie przez takie proste zagrania jak zróżnicowanie klimatu międzyobozowego, bo równie dobrze twórcy mogli przedstawić te obozy zupełnie gorzej, nie wyszczególniając cech, które wyróżnili. Jedyne sensowne minusy, do których można się przyczepić, to brak możliwości pięcia się w szczeblach kariery starego obozu i obozu na bagnie oraz brak możliwości brania udziału w ważnych rzeczach dla obozów jak konwoje, rytuały czy obserwowanie walk na arenie. W przypadku obozów również muszę postawić plusik i mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Temat na dzisiejszy odcinek nigdy nie pojawiłby się w mojej głowie, gdyby gra, o której mówię, oraz jej klimat kończyły się jedynie na miejscach, do których musimy iść. To jest właśnie piękno pokazane w prostocie. W kolonii z Gothica I natrafimy na interesujące miejsce nie tylko dlatego, że są owiane jakąś gigatajemnicą. Oczywiście wiele z tych miejsc, przez które przebije się bezimienny, nie są nigdzie wspomniane, a żadne zadanie nie prowadzi do ich eksploracji, więc będziemy musieli sami sobie sporo dopowiedzieć. Niektóre z tych placówek są proste, a ich budowa nie jest niczym specjalnym. W taki sposób podróżując między obozami natrafimy na przykład na chatę Kawalorna, gdzie chętnie przystaniemy przy zmieniającej się akurat muzyce. Poczujemy, że chcielibyśmy zostać myśliwym i czasem zapolować z tym cieniem. Stamtąd również dostrzeżemy ruiny wieży, a ciekawość wynikająca z niej wiedzy weźmie górę, byśmy chcieli ją wyeksplorować. Nagle okazuje się, że musimy wrócić na to miejsce, bo znikąd pojawili się orkowie lub zębacze i szybko podzieliliśmy los leżącego tam szkieletu. Jak możemy to ugryźć, żeby móc zobaczyć tę jaskinię czy arenę, nie dać się załatwić? Zrozumiemy, że w prosty sposób zostało zorganizowane to, gdzie możemy iść, a gdzie nie. Po prostu moby w danej części miejsc są za silne, żebyśmy sobie tam krążyli na niskim poziomie. Rzecz jasna, kawałek dalej mamy chatę kolejnego myśliwego Aidena, zasłoniętą prowizorycznym płotkiem, czy rybackie chatki nieopodal wejścia do nowego obozu. Jaka historia kryje się za nimi? Znów czasu ugryzł miejsce, które nam się tak podoba. Widzimy to i dopowiadamy sobie historie, które może niekoniecznie były właściwe, ale klimat tych wszystkich pozostawionych na pastwę losu obozów sprawia, że staniemy się świadomi bycia wybrańcem, skoro nadal chodzimy po ziemi, gdzie leży tak wiele kości. Wielki las w drodze do obozu na bagna, jak i mniejszy między starym obozem a starą kopalnią, są miejscami, do których zapuszczamy się, by odnaleźć niezbędne nam doświadczenie. Gdy wyruszymy w innym kierunku, natrafimy na orkowe ziemie, gdzie poczujemy oddech przerażających potworów na swoich plecach. Może uda nam się schronić przed nimi w pieczarze pod wieżą Xardasa, a może zdecydujemy się schować w kotlince występującej zaraz za płotem strażników, pilujących, by orkowie nie podchodzili zbyt blisko starego obozu. Co odważniejsi wyruszą do wieży mgieł, znajdującej się na klifie blisko rozbitego wraku statku, by zawalczyć z nieumarłymi strażnikami strzegącymi tego miejsca. A może spędzą czas badając freski pozostawione przez orków na ich arenie. W każdym z tych miejsc muzyka oraz środowisko szybko zweryfikują klimat, w którym będziemy, ale na swój sposób jest to uzależniające przeżycie powodujące, że eksploracja w grze jest przyjemnością, a nie jakimś takim przykrym obowiązkiem. Nie wiem, czy potrafię wymienić inną grę, w której zwiedzanie byle lasu czy rzeki wywołuje u mnie jakieś emocje. Może we Wiedźminie, Morrowindzie czy w Fable'u, ale w większości gier tego nie czuję. Jedyny minus, jaki widzę, jest umowny, bo dla kogoś niedopowiedzenia są dobre, a dla kogoś to po prostu niedopracowanie gry. Zdecydowany plus. Oczywiście poza wcześniej wspomnianymi miejscami mamy również te, które są ważne dla głównej fabuły i to one w pierwszej kolejności rzuciły mi się w oczy, gdy pomyślałem o tym temacie. Według mnie najbardziej klimatyczne miejsca w całej kolonii to cmentarzysko orków oraz świątynia śniącego. Samo dostanie się do tych miejsc jest takim wyjątkowym przeżyciem. Fabularnie jesteśmy wysyłani wpierw do miejsca, gdzie orkowie chowają swoich zmarłych, by odszukać przeznaczenia przedstawionego nam w wizji śniącego podczas nieudanego przyzywania tego demona. Dostrzeżemy pozostałości orkowych budowli, mumie w grobowcach, podobieństwa między placem świątynnym z obozu na bagnie, a tym strasznym ciemnym miejscem. To tutaj wykorzystamy nasze wrodzone umiejętności do odnalezienia orkowej inkantacji, przy szukaniu której będziemy poruszać się po różnych komorach orkowej architektury w towarzystwie ciał strażników świątynnych czy opętanego Bala Lukora. Później z biegiem fabuły natrafimy na orkowe miasto czy ruiny cytadeli i wszystko po to, by dostać się do ogromnej zamkniętej świątyni śniącego, pełnej znajdziek, pułapek, potworów czy fanatyków. Tam dopiero jest gęsty klimat, bracie. Tam dopiero będziemy czuli oddech obecności Beliara na swoich plecach. Nawet przy zdobywaniu kamieni ogniskujących dla Saturasa natrafimy na inne ciekawe miejsca, usytuowane na różnych poziomach wysokości. Klimatyczny dawny klasztor mnichów, grobowiec, który odwiedzimy z Miltenem, na którym we wczesnych etapach produkowania gry świry miały składać ofiary, lub kamienna forteca na drodze, do której czeka na nas golem. Magia tych miejsc przypomina nam, że jesteśmy w tym świecie fantazy. Nawet miejsce, do którego wybierzemy się z Diego, ma swój urok i klimat, którego żadna inna gra nie jest w stanie powtórzyć po 20 latach. Całe wejście w 4. rozdział zawsze wywołuje u mnie ciarki, zawalenie
palenie się starej kopalni i związane z nim chore działania Gomeza, zbrodnie i towarzyszące im kary, Xardas, tajemniczy mag mieszkający w wieży na terenach orków, jeszcze jeden, jak to na ziemiach orków. Jakim on musi być kozakiem, że mieszka w centrum miejsca potworów, które siepią mnie na 2 strzały swoim ogromnym toporem. Badanie ksiąg, tekstów, listów, szukanie rozwiązań w pozostawionych notatkach. To jest tak klimatyczne, że naprawdę pozwala na miłość do zanurzenia się w tym tytule. Te miejsca bywają jednak nieintuicyjne, szczególnie dla młodych graczy, bo umówmy się, nie myśli się o klimacie, gdzie chodzi się w jakimś miejscu, np. w świątyni śniącego już ponad godzinę. Ale i tak wydaje mi się, że miejsca, które są ważne dla fabuły Gotika, zasługują na plusik przy rozmawianiu o klimatyczności. No i są jeszcze postacie, wiecie, ich decyzje, które są ludzkie, głupie. Nie ma w kolonii ideałów. Każdy orze jak może, ciągle jesteśmy wystawiani na jakąś próbę i każdemu musimy coś udowodnić. W grze występuje kilka intryg i kilka sznurków, które trzeba sobie samemu zawiązać, bo na różne rzeczy zareagujemy inaczej. Ich działania wymuszają w nas myślenie i interpretowanie na swój sposób, co zresztą robię na tym kanale. Postacie mają charaktery, dają się polubić i zapamiętać, nawet ci, którzy są teoretycznie źli jak Kalom, bo są po prostu dobrze napisani. Brakowało jednak czasu Piranii, żeby domknąć kilka wątków, przez co na przykład wątek przyjaciół bezimiennego ma w rzeczywistości większy potencjał niż to, co przedstawiono. Wielu imiennych NPC-ów nic nie robi w finalnej wersji gry. Ma się to nijak do klimatu, a może nawet go trochę zaburza, bo z jednej strony mamy ziomków, a z drugiej strony bardzo często musimy sobie radzić ze wszystkim sami. Duża część postaci zasługuje na większą rolę lub nie jest powiązana z niczym. Nowy obóz ma najwięcej myśliwych, a wilk skupuje skóry od nas. Da się na to jednak przymknąć trochę oko, bo powiedziałem o różnych innych plusach występujących w Gothicu postaci, w tym materiale, chociażby mówiąc o udźwiękowieniu i tym, jak te postacie reagują, jak są fajnie odegrane. Podsumowując, jeżeli mówimy o klimacie związanym z postaciami, no to nie mam nic w tej grze do zarzucenia. Bazując na tym, co powiedziałem, choć wbrew pozorom mógłbym mówić jeszcze więcej, uważam, że Gothic słynie z klimatu nie bez powodu. Zdecydowanie zasługuje na miano bardzo klimatycznej gry, a jej kultowość w dużej mierze wynika właśnie z tego niepowtarzalnego klimatu. Odpowiadając na pytanie, jak bardzo klimatyczny jest Gothic? Najbardziej jak dało się w czasach, gdy wychodził. W zasadzie do perfekcji w tej dziedzinie zabrakło jedynie kilku szczegółów, na które Pirania nie miała czasu. Dajcie znać, jak klimatyczny jest według was Gothic i dlaczego, a która z lokacji według was była najbardziej klimatyczna. A ja już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Cześć!